Dzisiaj słaba jakość. Żegnamy się z dawcą. Zabieramy ostatnie rzeczy i jedzie na złom. Trzeba przygotować samochód. W tej chwili wykręcamy wydech. Czy Piotrek wykręca? Ja wykręciłem zbiornik paliwa, bo było trochę w nim paliwa. I będziemy je wykorzystywać do mycia elementów, bo już jest za stare, żeby je użyć do jazdy. A wszystko wygląda tak. Bardzo zdrowy samochód. Tak? Szkoda, że Dawno nie widziałem tak zdrowej karoserii. mogliśmy zostawić i remontować. W zasadzie tu nie ma co remontować. Wystarczyło trochę tutaj konserwacji. A no fakt. Wiesz, jakbyśmy dali tutaj konserwację i póki jest mokra, Tam by się papieru, wiesz, przyłożyło, żeby póki nie jest było mokra, to karton nałożyć i znowu konserwację. O. Tutaj ładnie ktoś spawał. Znaczy ja nie powinienem się śmiać, bo nie wiadomo, czy moje spawy nie będą jeszcze gorsze. Ale starał się ktoś. Tak. Także Ewidentnie to wyszło nawet. tylko nie wiem, jak to powiedzieć. Wydaje mi się, że to jest trochę lepsza strona auta. Bo... Ups. Kurczę. Teraz będę musiał zamiatać podwórko z tego. Czekaj, wsadzę tam do środka, żeby było. Do bagażnika wrzucić. Do bagażnika wrzucić, dobra. Jak wydech? No, trzeba będzie... No bo sportowy, dwururka. Tu ktoś już też był. To już bzytnięte. Czy nie? Nie, to tak ma być. On tak miał. No tak miał, nie no to... A faktycznie, nie. Wydawało mi się, że to jest spaw. Ja się nie To znam na może samochodzie. tego było więcej, ale przez lata... Dobra, rozbieramy dalej. W sensie jeszcze została nam ta dwururka i bo nie wiemy, czy w biorcy jest też dwururka, więc wolimy być przygotowani i jeszcze szybę bierzemy. I tyle. I pakujemy resztę na samochód i jedzie na złom. Uważaj na osłonę termiczną. No właśnie. I to się przyda nowemu właścicielowi, to trzeba Tak. zostawić. O! Poszło. Poszło. To on na wodę jeździł? Tak. Nie no, napadało teraz. Zobaczmy, jak tam katalizator. Ty, no po co to było? Może to jest puste. To jest rura w rurze. Czy tłumik? Nie, bo nie ma dziura ani nic w środku. Taka atrapa nie wiem czego. Katalizatora. W 1984 roku nikt nie wiedział o istnieniu właśnie. katalizatora. To co, stawiam na koła? Jeszcze szyba. No ale to może na kołach. A nie, dobra, coś tam jest. Aha, no i dobra. On tak miał. To było. Dzień dobry, witamy. Cześć. Dzisiaj robimy unboxing na początku, a później zobaczymy, na co nam wystarczy czasu. Mamy bardzo dziwnego kształtu paczkę. Tak, to jest... to odpadło od sani Świętego Mikołaja. A co jest w środku? Nie wiem. Dobra, to bierz nożyk do tapet i odpijemy. Trzeba to jakoś naciąć. co nie? To jest porządny Nie no właśnie... szpadel z Wielkiej Brytanii, to nie takie, Ale wiesz. czuć po masie, że naprawdę solidna rzecz. Dobra, to może... Dostałem od wujka.
Dum, dum, dum. Dawaj. Wow, ale klimatycznie. Piwko. Nie, tylko skrzynki. A. Takie rozczarowanie. I tym smutnym akcentem kończymy odcinek. Przepraszam, dzięki, cześć. Nie no, dobra, co tu jest? Pokazuj po kolei. Co my tu mamy? W poprzednim odcinku wspomnieliśmy, że mam Golfa 1, którego rozebrałem na części i to jest też jeden z tych samochodów, który rozebrałem i jeszcze go nie złożyłem i nie wiem czego złożę, ale to są praktycznie wszystkie części silnika. Tu jest rozebrany rozrusznik. Ale dziwne. Wielki się wydaje. A tu już wypiaskowane wszystko. To jest wszystko już przygotowane do złożenia. To jest generalnie... Składam to. To jest wszystko przygotowane do złożenia. Tu są jakieś cięgna od skrzyni biegów. Też wszystko nowe. Tu jest alternator. Wszystko jest odnowione, bo kiedyś... To jest wszystko z tej jedynki. To jest wszystko z tej jedynki. Wszystko odnowione przeze mnie osobiście. Wow! Nie, to jest tylko pomalowane. To tak Ale- wygląda. Myślałem, że to jest... Nie. Jak to się nazywa? Pomalowałem to złotą farbą do felg. Z pewnej firmy takiej, która robi dużo lakierów. To jest to. Możesz powiedzieć, może będziemy mieć sponsorowanie dzięki temu. Motip. Dobrze, weźmy to tu. Co tu jest? Tu są pudełka po nowych tłokach. Masz nowe tłoki w tym? Tak, udało mi się kupić nadwymiarowe tłoki do silnika 1.5 diesel. Czekaj, nadwymiar ile? Nie wiem. Ale mam też oryginalne tłoki gdzieś tutaj w pudełku. Bo wiesz o co mi chodzi? Że może to już nie jest 1.5 diesel. Może to już jest 1.55 albo 1.6. Zostaniemy przy tym, że to jest 1.5. Nowe pierścienie, ale jakby ktoś chciał w oryginalnym rozmiarze pierścienie do 1.5 diesel, silnik o oznaczeniu CK, to mam tutaj komplet nowy do oryginalnego wymiaru. Co my tu A jeszcze? nadwymiar też masz? A, bo już Nadwymiar jest założone. już tam założony, był w zestawie z tego. Co my tu mamy? Pudełko może nas zmylić, ale Carpet Light. tu jest Pokrywa? kolektor dolotowy i wydechowy. A co to jest to obok? Które to? No. A, to jest na filtr. To jest dolotowy, tak. A ten wydechowy nie będzie pasować nam do tego? Chyba nie. O, jeszcze jest zaklejony po tym, jak go malowałem. Czym malowałeś? Też tym motipem? Ale innym, tym to takim... No, wygląda identycznie. Niż który? Jak ten z 1.8 benzyny? Nie. No. Nie. To jest farba termiczna. A ten dolot też malowałeś? I dolot też jest pomalowany. Dolot jest pomalowany srebrną farbą do silników też firmy Motip. Nie, nikt mi jeszcze za to nie zapłacił. Mamy nadzieję, że to się zmieni. Zobacz, co ci kupiłem. Zestaw do uruchamiania silnika. Diesla. 10% gratis. Dobra, bo Tak jak chciałeś. Cytrynowy. cytrynowy, bo cytrynowym najlepiej się odpala samochód. A tak naprawdę to bez różnicy, ale może przy okazji, jak już pokazaliśmy zestaw do odpalania silnika, to pokażemy do jakiego silnika, może nie nawet silnika, do jakiego samochodu. Możemy. Jak najbardziej. Nie do tego. Do tamtego. No, tu No. jest. Dobra, to teraz pokażę Wam samochód. Teraz się pochwal, co z tą Jettą? No, Jettę trzeba odpalić. Jetta nie była odpalana od około 8 lat. Została wywleczona z krzaków i trafiła do mojego garażu, w którym przestała rok, nawet więcej. Rok i 2 miesiące przestała, dopóki nie trafiła tutaj. A tu będzie stała jakieś pół roku, może odpalimy. Ale słuchajcie, gdyby tamten silnik, który jest tam, nie odpalił, jest jeszcze jedna opcja. Święty Mikołaj ma dla nas jeszcze... O, co tu się wydarzyło? Jest drugi silnik. Taki sam. I to jest silnik z Jetty. jakiej? Takiej. A skąd ją miałeś? A kto powiedział, że nie wiem Jetty? No,
kupiłem kiedyś ładną Jettę, bardzo ładną Jettę, bardzo fajny samochód był, ale zostało mi z nim tylko to. W ten sposób się właśnie poznaliśmy. Teraz... Tak, to ja kupiłem tą Jettę. Tak, czekaj, bo ja jestem nieostry w ogóle. Nie biorę Rutino z Corbinu. Ogólnie to my się poznaliśmy w momencie, kiedy wystawiłem na forum to były Golfy i Jetty dwójki, ogólnie tak. Volkswageny Mark II. I wrzuciłem zdjęcie swojej Jetty i napisałem, ile to może kosztować, nie zakładając, że będę to sprzedawać. Ale po paru ofertach, które, że tak powiem, kosztowałyby mnie więcej niż zezłomowanie tego samochodu, no bo bądźmy szczerzy, to, że zawiozę komuś, gdzie to było, pod Gliwice? Tak. Pod Gliwice komuś z Krakowa zawiozę samochód, za który później dostanę 400 zł, czy coś w tym stylu, to taniej mnie wyjdzie oddać to na złom. I ma to więcej sensu dla mnie. Ale ten oto człowiek się odezwał. No, odezwał się zaraz, jak się pojawiło twoje ogłoszenie. Powiedzieli, że moja oferta na razie jest najlepsza i po miesiącu jakoś się zgadaliśmy. No, około miesiąca wszystko trwało, na początku grudnia. No i to... to już rok. To już rok, tak. Więc nie znamy wiem, się... Nawet wczoraj nie minął rok. Naprawdę? No nie wiem. Chyba tak. W każdym razie, w ten sposób się poznaliśmy i w tej chwili Piotrek zrobił złomowisko z mojego placu. Sam chciałeś. Fair. Okej. I moja Jetta była Ci potrzebna w zasadzie na części. Zasadniczo tak. No to serducho mojego samochodu, które działało. Mało tego, ja miałem dodane do ulubionych wtryski, nowe fabryczne wtryski do tego samochodu i byłem w szoku, że jeszcze się da coś takiego kupić. Ale na szczęście nie musiałem, bo sprzedałem samochód. Trochę kopcił ten silnik. A oj tam, to jest diesel, ale... musi dymić. No nie oszukujmy się, no. Diesle tak mają. Wcale nie. Jeśli wasz diesel kopci, to albo wtryski, albo turbo, albo pompa wtryskowa, czy cokolwiek innego. Diesel nie musi dymić. Szwagier, diesel musi dymić. Tak ci powie każdy mirek handlarz. To jest przepiękny okaz silnika 1.6D JP oznaczenie. Co nawet było na tablicy rejestracyjnej, ale byłem z tego dumny. Tak było. Tak było. No dobra, zarzuciłeś mi, że jak kupowałem od Ciebie ten sam, to silnik nie wyglądał tak. Nie wiem, nie zaglądałem wtedy pod maskę. Faktycznie, nawet nie zajrzałeś pod maskę. Ja na telefonie mam, tylko nie mam przy sobie telefonu. Filmik jak nagrywałem, jak odjeżdżasz. O. To co? To idziemy oglądać dalej części, albo możemy jeszcze pokazać... Nie, to jest Peugeot, to nie ma co pokazywać. Zawartość tego pudełka. To jest biorca ogólnie. Tego, co my teraz robimy, to jest biorca, tylko jego nie będę teraz pokazywać, ponieważ jest w krzakach i ciężko byłoby to zrobić. I tu mamy... A tu mamy chemikalia. Bańkę nafty. W końcu. Bańkę, prawda, preparatu do czyszczenia. K2 Akra. Kilka puszek szpraju do malowania nowego bloku, jeszcze nie rozpakowane, oczywiście firmy Motip. Plak, którego już pokazywaliśmy. Taśma Tesa. A to jest kilka rolek, czy jedna taka gruba? Nie, no kilka rolek. Okej, dobra. Zdaje się, że kupiłem 5. Jakieś tam puste pudełka na śrubki. Co jeszcze ciekawego tutaj jest? Tu jest... Nie, dobra, po kolei. Tu nie wiem, to do tego potrzebny jest nożyk do tapet, ale to są części, które chcieli, żebym zamówił do gaźnika. O, to jest, regeneracja gaźnika będzie. Tak jest. Spoiler alert. Po co my to mówiliśmy? Stare sprzęgło. Wiesz, co mnie dziwi? Powierzchnia ta że zardzewiała. że jest tak mała. Widziałeś kiedyś koło Nie. od BM-ki? Nie. Zamach? Nie. To jest szok, że to jest takie małe. Dość szok, jakby to powiedział Arbul. A to co? To jest reszta 1.5D? To jest cały czas wszystko do 1.5 diesel. Są jakieś śrubki, wszystkie chyba śrubki od niego. Takie tam gadżety.
Przegadamy drugi odcinek. Zestaw szczotek do czyszczenia tamtego bloku, żeby przecież no, nie pomalujemy na takim niedomytym silniku. Zawsze moglibyśmy okłamać widzów i pomalować takie coś, a powiedzieć, że wyczyściliśmy. Nie, potem posypałyby się negatywne komentarze, że tak się nie robi. A wiesz, że takie bardzo często jeszcze bardziej sieją zasięgi i tak dalej, Takie... więc musimy chyba coś odwalić głupiego. Na przykład... Masz gaśnicę? To już wyjdzie tak późno, że ludzie nie będą pamiętać. Myślę, że to będą pamiętać. Tu jest głowica do tego silnika 1.5D. Okej, to teraz, żeby dla zasięgów. Patrz ta, jak on przewozi głowicę. Tu już cała powierzchnia jest zniszczona przecież. Głowicę to... Może troszkę. A to się weźmie na betonie, przetrze. No właśnie, bo ty ją szlifowałeś na betonie, tak? Na betonie, tak. No, drobnoziarnistym, dlatego tak dobrze wyszło. CK. Tu jest blok silnika 1.5 CK odnowiony. Jezus, jak to ładnie wygląda. Odmalowany właśnie tymże samym preparatem, którym będziemy odmalowywać ten blok silnika. Stawiamy go dzisiaj na na stojak? Mam 2 wolne. Możemy tak zrobić. Tu są nowe nadwyżki. Wiesz, że teraz zamiast zrobić to, na co się umówiliśmy, że zrobię, to ja będę się bawił tym silnikiem. Okej. Będziesz miał zajęcie. To jest, ja uwielbiam. Chociaż... Czekaj, zrobimy mały spoiler i też coś ci pokażę. Bo tu mam jeszcze skrzynię biegu. Też od tego silnika. Dobra, skrzynia biegów. Tam, Tu jest skrzynia biegów, idziemy. walić. Nudne. Idziemy, pokażę ci coś fajnego. Idziemy, bo ja tak mówię, że ja uwielbiam składać silniki, wszystko jest takie super i w ogóle ładne. I... Tu będzie słaba jakość, bo nie ma światła. Będzie bardzo słaba jakość. Oj. Nie wiem, czy coś zobaczycie w ogóle. Ale... Masz latarkę w telefonie? Piekarnik. Masz piekarnik. No właśnie myślałem, że jego użyjemy jako wiesz, wypiekanie... Aha, jako piec do wypalania tak. proszkowej. Czy proszę zapachem się nie przejmować, bo tu myszka gdzieś mieszka, ale proszę bardzo. Kształt. To jest porządny silnik, to jest 1.8 benzyna. 16-zaworowa głowica, to jest porządny silnik. A powiem Ci, że wygląda jak ten 1.8. Tam jest wał, wszystko jest zrobione. To jest moje M42, które ponad 7 miesięcy było w warsztacie, który się zajmował jego odbudową, ponieważ przez pewien czas był silnik zgubiony. To takie małe, wsadzisz do kieszeni, nie widać. Nie, no wiadomo, tak. Więc niby tak lubię. Masz czarne daszki, to z BMW. To jest z BMW, to nie ale on jest uszkodzony. Nie, Tak mówię, że bardzo lubię, a tutaj jest silnik i zamiast go składać, to wiesz. Zastanawiałem się, czy ten silnik, ten blok zmieści się tutaj, bo mam farbę do 800 stopni bezpieczną, tylko trzeba ją wypiec. Chyba się nie zmieści. No właśnie. A to Jezus faktycznie. Ja myślałem, że to ja jestem ten młody i głupi. No, nie, niestety to ja jestem ten stary i głupi. Nie no, powiem Ci tak. Ten silnik przepięknie wygląda. On przestał rok w warsztacie, nie zgubił się, on po prostu tam stał. Był przykryty jakimś tam kartonikiem, ale jestem naprawdę zadowolony z tego, że tak ładnie widać nadal oznaczenie, które tutaj zostawiłem. Numer silnika? Tak, bardzo dużo. O, jest. CK. No to kiedy przywozisz tą budę? A potem będziesz mówił, że Ci złomowisko robię na placu. Jeszcze mamy drugą część placu, która nie będzie stąd widoczna. Póki nikt nie mówi mi, w sensie z mojej rodziny, że po co ci tyle samochodów, weź to sprzedaj, bo ja im mogę powiedzieć, to nie moje. Więc im więcej swoich tu przywieziesz, tym więcej ja mogę nakupować i powiedzieć im, że to twoje. Że to nie twoje. No to w sumie tak, możesz zgonić na mnie, racja. No dobra. Czy coś jeszcze tu mamy? Tak. Wał korbowy. A, tu są fajne rzeczy. Tu są fajne rzeczy, bo tu są na przykład pomalowana proszkowo Jezus. miska olejowa od silnika 1.5 CK. Osłona rozrządu. O, metalowa. Metalowa. Też proszkowo. Też proszkowo, wszystko poszło ładnie. Ten silnik to dosłownie
On naprawdę ładny będzie. Są takie tam jeszcze elemenciki też. Wszystko odmalowane proszkowo. Ale tylko stalowe, aluminium nie tego dałeś. Amelinium. O. A gdzie ja zostawiłem? O! To ja nie wziąłem wszystkiego z garażu? No dobra, to co? Nosimy to? Nosimy. To A wyznaczyłeś jakieś miejsce, w które to będziemy znosić? About that. No bo tak, mamy tutaj samochód, który jest tutaj nieplanowo. Tu było ogólnie w miarę czysto. A gdzie jest laweta w pakiecie? W drodze. Aha. Pozdrawiamy sąsiada w ogóle, jeżeli ogląda. Tutaj trochę syf się zrobił, ale są szafeczki. Natomiast... A to był taki porządek, jak ostatnim razem byłem. Tak, porządek. No był porządek. Ale patrz na to. Patrzaj. O! Czujesz to ciepło? Jak cieplutko. Czujesz stamtąd? Tak. Wow. No. Patrzaj. Duże to. Opowiedz nam o tym. To jest nasze ciepło na ten mroźny czas. Tylko musimy znaleźć butlę. Gdzieś mam butlę, ale nie wiem gdzie jest. Jak ją znajdziemy, to muszę wymienić ją na taką pełną i mamy źródło ciepła. Tam mamy do wygrzewania części, czy siebie, czy jak coś tam, wiesz, zaczniemy robić. Bo możemy powiedzieć, że w sumie ta biała Jetta to tutaj głównie... Ona tu głównie jest na blacharkę, nie? Głównie tak. Proszę. Legal? Tak. Będę mógł zająć go swoimi częściami? Tak. Możesz go zająć swoimi częściami. Zasłonię, żeby nie było widać jaka to firma. Jest taki. Jest jeszcze kawałek, tylko że jest w dwóch częściach regał w oborze. I możemy je złożyć i możemy ustawić te rzeczy. Tak zrobimy. Ale to dzisiaj będziemy składać regał? To trwa 5 minut. Aha, no to tak. No dobra, to co? Najpierw przenosimy, czy najpierw składamy? Przenieśmy te rzeczy. Przenieśmy najpierw. Halo! Proszę, na gości nie pokazujemy na tym kanale. Tutaj byłem. Jakie tam było? 18? W sumie to będziemy porównywać pierwszy z czwartym i drugi z trzecim, mimo wszystko to nie jest równo ustawione. To jak na to? Bardzo, panie kierowniku. Co tu się wydarzyło, panie Piotrze? I... Panie kolego Piotrze. Panie kolego Kamilu, no zalaliśmy, użyliśmy nafty. Takiej nafty, takiej Uniwersalnej. uniwersalnej. Ale myślę, że do lampy też się nada. Można kupić sobie lampę naftową i z taką... I teraz to musimy podpalić, tak? Tak. Masz ognia? Nie To- no, żartujesz. Nie no, to było tak efektownie, ale Ło, ale wyobrażasz sobie jakie zdjęcie by było? O, coś kapie. już kapie. Dobra, to może powiemy zanim wykapie całość. Co się sprawdza tak zalewając cylindry naftą? Według mnie to szczelność. Tak, sprawdzamy szczelność, kompresję, coś w tym stylu. Tak. Taki bardzo stary sposób. Ale okazuje się, że nie minęła minuta od zalania, A już kapie. przecieka. Natomiast też to nie jest jakiś duży problem, że przecieka, bo jakby nie przeciekało w ogóle, to by też było źle. Chodzi o proporcje tego, czy ucieka nam porówno ze wszystkich cylindrów, czy któryś ucieka bardzo mocno, a inne stoją.
W ten sposób sprawdza się właśnie to, jaki jest stan pierścieni, mniej więcej oczywiście, bo to nie jest tak, że dzięki temu będziemy wszystko wiedzieć. Plusem jest to, że jeśli nafta może wejść w pierścień przykładowo olejowy, w pierścienie zwykłe, które mają na sobie nagar i go rozpuścić i wyżygać, wypłukać, jeżeli pierścienie nigdy nie uszczelniają na 100%, to jest niemożliwe, dlatego też producenci podają teoretycznie, że na 1000 km 100 ml powiedzmy oleju może być spalane w samochodzie. Tak se rzuciłem jakby. U mnie w BMC na 10 000 km. Pije tylko setkę? Pije tylko setkę. No. Nawet może mniej, więcej gubi. Ale tutaj sprawdzamy tak naprawdę, czy mamy jakiś duży problem. To, że ona będzie kapać, to jest tak naprawdę nawet dobrze. Pytanie tylko, że jakby to olewamy teraz, idziemy robić coś innego. Chodzi o to, żeby się nie okazało, że z jednego cylindra nam zleci całkowicie, a inne będą dalej trzymać. Takie kapanie jest chyba ok. Czyli teraz to musi iść tam. Drugi i trzeci pije najwięcej. Tutaj widać różnicę. Tutaj widać różnicę. Tutaj, a tu prawie w ogóle stoi. Czyli tak, to jest czwarty. Czy pierwszy? Czwarty. Czwarty, najmniej. No, to jest skrzynia, liczymy od rozrządu. Tak. Czwarty najmniej, później pierwszy. A te dwa to prawie że identycznie, więc tu w sumie te w miarę równo. I teraz pytanie. Co my z tym fantem zrobimy? Rozbieramy to, czy składamy jak było? Skoro to jeździło. No i proszę, jeszcze coś przyniosłeś? Złom znosisz? Złom ci znoszę, tak. Na tym złomie jest nawet przyklejony kawałek awizo. Kierowniku, tą skrzynię to gdzie dać? Co tam jest kosz? Leciało odkryć. Panie! Auta powinny mieć napęd na tył. Też tak uważam. Zwłaszcza tak. No dobra, poradzimy sobie. Hejtowanie, czy? Ten piękny silnik, jak ja za nim tęsknię. Zresztą to wszystko tego z monolitu zrobione, to może to. Dobrze, ale opłaciło się coś? O, był taki dzień. A, norpaty. I tyle będzie. Już. Żartowniś. Znaczy chciał to, że ten silnik... A jedno i drugie. I co teraz na samochodzie? Tylko takie wiesz. Co tam chciałeś? Będziemy wyciągać tłoki. Na dzisiaj to tyle, Za dużo dzisiaj nie zrobiliśmy. ale Nie no, zrobiliśmy całkiem sporo. ale przynajmniej mamy części, żeby robić więcej.
Tak. Zidentyfikowaliśmy, że silniki 1.5, 1.8 benzyna i diesel i benzyna to jest praktycznie to samo, tylko inny średnica tłoka. 1.5 diesel i 1.6 diesel to jest praktycznie to samo, tylko inna średnica tłoka, więc ja nie wiem, po prostu to się tylko tym różni. I głowicą. Myślę, że jakbyś przyniósł blok ze swojego Golfa, to też byłby podobny. Nie to patrz jest, tak. to jest najmocniejszy. Przynieś. To jest Przynieś. Nie przyniosę, bo ciężki. Przynieś. Tam głowica jest założona. Też będzie trzeba chyba. Zdejmiemy. Dobra, dziękujemy Wam za oglądanie. Widzimy się w następnym odcinku i cześć! Cześć.